Wyobraźcie sobie człowieka, który przybył z raju, z Kordoby, miasta marmurów, bibliotek i słońca. Nazywa się Ibrahim ibn Jakub. Przemierzył tysiące kilometrów, by wejść w mrok. Wchodzi w las tak gęsty, że nie widać nieba, w błoto, które wciąga konie, w zimno, które zabija słabych. I tam pośród rzek i bagien znajduje coś, czego się nie spodziewał. Nie znajduje dzikusów. Znajduje najpotężniejsze państwo północy. Znajduje machinę wojenną, która nie zna litości. I spisuje raport, który do dziś pali w oczy historyków. Czy to był raport szpiega? Ibrahim nie był turystą, był obserwatorem. Jego słowa to nie poezja, to analiza wywiadowcza. Pisał: A co się tyczy kraju Mieszka, to jest on najrozleglejszy z ich krajów. Zrozumcie to dobrze, w świecie, gdzie granice nie istniały, Mieszko wyrył swoje imię na mapie tak mocno, że echa dotarły aż do kalifatu Kordoby. Ibrahim nie pisze o miłości poddanych, pisze o podatkach, o tym, że Mieszko pobiera opłaty, które nazywa odważnikami handlowymi. To nie było państwo, to był system wymuszania zasobów, by utrzymać jedną rzecz – miecz. Tu dochodzimy do sedna. Ibrahim ibn Jakub notuje coś, co zapiera dech. Ma on 3000 pancernych, podzielonych na oddziały, a setka ich znaczy tyle, co 10 setek innych wojowników. To nie była zbieranina kmici z widłami, to była gwardia pretorianów. 3000 ludzi w kolczugach. Znasz cenę jednej kolczugi w X wieku? To był koszt może nawet wioski. Mieszko miał ich aż 3000. Ibrahim zauważa mechanizm tej potęgi. To nie był patriotyzm, to była totalna zależność. Daje on tym mężom odzież, konie, broń i wszystkiego, czego potrzebują. Władca był ich ojcem, ich bankiem, ich Bogiem. Ale Ibrahim idzie głębiej. Odkrywa coś, co dziś nazywalibyśmy systemem socjalnym dla morderców. Posłuchajcie tego fragmentu, bo on pokazuje, jak Mieszko kupił sobie lojalność na pokolenia. A jeśli któremuś z nich urodzi się dziecko, on, Mieszko, nakazuje wypłacić mu żołd od chwili urodzenia, czy będzie płci męskiej czy żeńskiej. A gdy dziecię dorośnie, to jeśli jest mężczyzną, żeni go i wypłaca za niego dar ślubny ojcu dziewczyny. To jest genialne i przerażające. Mieszko kontrolował nawet biologię swoich wojowników. Ich dzieci należały do niego, ich małżeństwa były finansowane z jego skarbca. Stworzył kastę ludzi, którzy nie mieli nic poza nim. Nie mieli ziemi, mieli księcia. Jeśli zginął książę, ginął ich świat. Dlatego walczyli jak demony. 100 pancernych Mieszka warte 1000 innych. Tak, bo ci ludzie nie mieli dokąd wrócić. Skąd Mieszko brał na to pieniądze? Ibrahim nie pozostawał złudzeń. Słowiańszczyzna X wieku to był wielki krąg ludzkim targiem. Głównym towarem eksportowym nie było zboże czy bursztyn. Byli nim ludzie. Ibrahim pisał o tym, jak Słowianie sprzedają swoich jeńców. Mieszko, podbijając sąsiednie plemię, brał zdrowych mężczyzn i kobiety i wysyłał ich na południe i wschód. W zamian otrzymywał srebro, arabskie dirhemy. To srebro widać do dziś w skarbach znajdowanych w Wielkopolsce. To srebro finansowało kolczugi. Kolczugi pozwalały brać więcej niewolników. Więcej niewolników to więcej srebra. Tak budowano fundamenty pod Gniezno i Poznań. Zbudowano je na ludzkim handlu. Ibrahim zauważa też detale codziennego życia. Pisze o tym, że kraj Mieszka jest obfity w żywność, mięso i miód. Ale to nie była sielanka. O
Opisuje Słowian jako ludzi gwałtownych, skorych do bujek, ale także niezwykle wytrzymałych. Zauważa ich łaźnie, strefy ciepła, gdzie wylewają wodę na gorące kamienie, by przetrwać mroźne zimy. Widzi naród, który jest zahartowany, ludzi, którzy nie boją się bólu, bo ból jest ich jedynym towarzyszem od urodzenia. W relacji Ibrahima pojawia się też mroczny cień, brak zaufania. Wspomina o tym, że Słowianie są skłóceni. Gdyby nie silna ręka władcy, rozszarpaliby się nawzajem. Mieszko nie był ojcem narodu, był treserem bestii. Trzymał ich za gardła, bo wiedział, że jeśli tylko poluzuje uścisk, jego własna drużyna znajdzie nowego sponsora. Ibrahim patrzył na to z dystansem, człowieka cywilizowanego. Dla niego to, co widzi, to surowa, pierwotna siła, która właśnie formuje się w coś twardego. Kiedy czas mija, a dym z ogniska, przy którym siedział Ibrahim, rozwiewa się w historii, zostaje jedna prawda. Polska nie zaczęła się od chłopa piasta, który ugościł aniołów. Zaczęła się od twardego biznesmena i dowódcy imieniem Mieszko. Od człowieka, który zrozumiał, że w tym świecie liczysz się tylko wtedy, gdy masz 3000 ludzi gotowych zabić na twój rozkaz. Relacja Ibrahima ibn Jakuba to nie jest bajka na dobranoc. To akt zgonu wolności plemiennej i akt urodzenia państwa. Państwa, które wyrosło z lodu, srebra i bezwzględnej lojalności kupionej za dinary. Zanim zaczniesz marzyć o turniejach rycerskich, wspomnijcie 3000 pancernych Mieszka. Oni nie znali turniejów, znali tylko rzeź. I dzięki tej rzezi tu jesteśmy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.